Czy wiesz, że w Polsce dzieje się aktualnie jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju? Mowa oczywiście o wyborach prezydenckich. I mimo, że na tym kanale zwykle nie poruszam tematów politycznych, to tym razem myślę, że tego tematu akurat nie może tutaj zabraknąć. Niedawno nagrałam o tym też podcast, bo nie wiem, czy wiecie, ale mam też podcasty. Link do nich umieszczam Wam tutaj na górze tego filmiku. Możecie ich posłuchać na YouTubie, albo na mojej stronie internetowej, albo na Waszych ulubionych platformach do słuchania podcastów. Akurat podcastu o wyborach nie opublikowałam na YouTubie, więc możecie go posłuchać na mojej stronie internetowej albo na różnych platformach do słuchania podcastów. W tamtym podcaście opowiedziałam Wam o tym, jak wyglądają wybory prezydenckie w Polsce i zaprezentowałam Wam sylwetki wszystkich kandydatów, bo tamten podcast nagrałam i opublikowałam przed pierwszą turą wyborów. W tej chwili jesteśmy między dwiema turami, bo czeka nas druga tura 1 czerwca. Z tego filmiku dowiecie się więc, kto wygrał pierwszą turę i kto przeszedł do drugiej tury, jaka była frekwencja, czyli ilu Polaków oddało swój głos oraz jakie były największe zaskoczenia dla Polaków po tej pierwszej turze. A jeśli jeszcze mnie nie znacie, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast, tak jak Wam już powiedziałam, dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziecie na moim Patreonie, do którego bardzo serdecznie Was zapraszam, bo na Patreonie dzieje się o wiele więcej. Nie publikuję tam tylko transkrypcji i ćwiczeń, chociaż to też, ale tam znajdziecie dodatkowe filmiki, dodatkowe podcasty. Mamy tam też grupę na WhatsAppie, na której ze sobą rozmawiamy i mamy spotkania grupowe 2 razy w miesiącu i spotkania indywidualne. To już zależy od subskrypcji, a do końca maja możecie skorzystać nawet ze zniżki 50% na wybrane subskrypcje miesięczne i roczne. Link do Patreona zawsze jest w opisie filmiku na dole. To co? Chyba czas porozmawiać trochę o polityce. Tak jak powiedziałam Wam to już w podcaście, w tym roku było aż 13 osób, które kandydowały, które ubiegały się o stanowisko prezydenta. Niektóre oczywiście prowadziły kampanię wyborczą w trochę poważniejszy sposób, inne w trochę mniej poważny, bo znalazł się też taki kandydat, który nie zamierzał w ogóle być prezydentem, ale chciał od środka zobaczyć, jak kampania wyborcza wygląda. Między innymi o tym opowiadałam Wam w moim podcaście. Opowiadałam Wam też o tym, jak funkcjonują, jak działają lokale wyborcze, czyli miejsca, w których głosujemy. I mówiłam Wam, że lokale wyborcze były otwarte od 7 do 21. O 21 poznaliśmy pierwszy wynik sondażowy. To nie jest wynik oficjalny, więc na wynik oficjalny musieliśmy czekać jeszcze do rana, kiedy PKW, czyli Państwowa Komisja Wyborcza, podała oficjalny wynik ze wszystkich obwodów, czyli ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Po przeliczeniu tych głosów okazało się, że najwięcej głosów uzyskał Rafał Trzaskowski. Będę Wam podawać te wyniki w przybliżeniu i jego wynik w przybliżeniu to było 31,4 głosów. Tuż za nim uplasował się na drugiej pozycji Karol Nawrocki z wynikiem znowu w przybliżeniu 29,6% głosów. Żaden kandydat nie wygrał od razu w pierwszej turze, to znaczy nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Bezwzględna większość głosów to ponad 50% głosów. Zdarzyło się tak jednak w Polsce w 2000 roku, kiedy Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory prezydenckie w pierwszej turze. Nieczęsto się tak zdarza, żeby jeden kandydat miał aż tak duże poparcie. Są to więc te dwie osoby, są to ci dwaj kandydaci, którzy w drugiej turze powalczą dalej o stanowisko prezydenta. Jeśli nie wiecie, to przypomnę Wam tylko, że oni obaj są związani z tymi najsilniejszymi, największymi póki co partiami politycznymi w Polsce. Rafał Trzaskowski jest związany z PO, czyli z Platformą Obywatelską i właśnie ją reprezentuje w tych wyborach, a Karol Nawrocki, mimo że startuje w tych wyborach jako kandydat bezpartyjny, to jest związany i jest popierany przez partię PiS, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Partia PO to partia bardziej centrowa, natomiast partia PiS to partia bardziej konserwatywna, bardziej prawicowa. Tak jak widzicie, różnica głosów między nimi była niewielka, więc w wielu polskich artykułach możecie przeczytać, że Karol Nawrocki dreptał
Trzaskowskiemu po piętach. Tak mówimy, kiedy ktoś jest tuż za wami, więc ta różnica tych punktów, ta różnica głosów była bardzo, bardzo mała. Druga tura może bardzo dużo zmienić też w naszym kraju, bo nie wiem, czy wiecie, ale prezydentem przez ostatnie 10 lat był Andrzej Duda z partii PiS, Prawo i Sprawiedliwość, czyli tej partii trochę bardziej konserwatywnej, trochę bardziej prawicowej. Natomiast w 2023 roku większość głosów w wyborach parlamentarnych uzyskała Koalicja Obywatelska, czyli między innymi Platforma Obywatelska. Oni połączyli się w taką koalicję z różnymi innymi partiami i nasz rząd przestał być prawicowy, konserwatywny, taki jak był wcześniej. Wcześniej przez kilka lat, przez 8 lat, aż to PiS rządził w Polsce i mieliśmy rząd z PiS-u i prezydenta z PiS-u. Przez ostatnie 1,5 roku mniej więcej z kolei było tak, że prezydent był z PiS-u, a rząd był mieszanką różnych partii, czyli tą Koalicją Obywatelską w większości. Te wybory są więc ważne dla Polski, bo albo prezydent pozostanie z innej partii niż rząd, albo będzie z tej samej partii, albo z podobnymi ideami co rząd. Po Nawrockim na 3. miejscu uplasował się Sławomir Mencen z wynikiem prawie 15% głosów. Sławomir Mencen z kolei reprezentuje partię Konfederacja, to jest partia prawicowa, bardziej prawicowa niż PiS. Później na 4. miejscu był Grzegorz Braun, który reprezentuje jeszcze bardziej radykalną prawicę. Następnie na 5. miejscu był Szymon Hołownia, który z kolei reprezentuje stanowisko bardziej centrowe, bardziej liberalne. Na następnym miejscu był Adrian Zandberg z partii Razem, która jest jeszcze bardziej liberalną partią. I później Magdalena Biejat z ideami również liberalnymi, lewicowymi. I to byli ci najważniejsi kandydaci. Jeśli chcecie posłuchać o innych kandydatach, to odsyłam Was do mojego podcastu, stamtąd dowiecie się, kto jeszcze w tych wyborach uczestniczył. Nie wiem, czy już się domyślacie, czy jeszcze nie, ale Wam powiem, największym zaskoczeniem tej pierwszej tury był zdecydowanie wysoki wynik Sławomira Mencena i Grzegorza Brauna. Obaj reprezentują radykalną prawicę. Mimo że sondaże przedwyborcze wskazywały, że Sławomir Mencen może być zaskoczeniem tych wyborów, to w żadnych sondażach nie spotkałam się przed wyborami z tak wysokim poparciem dla Grzegorza Brauna. Raczej mówiło się, że o 3., 4. miejsce powalczą właśnie Szymon Hołownia ze Sławomirem Mencenem. Czasem pojawiała się tam nawet Magdalena Biejat albo Adrian Zandberg, ale raczej nie wymieniano tam nazwiska Grzegorza Brauna. Wniosek z tej pierwszej tury możemy więc wyciągnąć taki, że Polska jest wciąż prawicowym i konserwatywnym bardzo społeczeństwem. Kolejnym dużym zaskoczeniem tej pierwszej tury był wynik Szymona Hołowni. Szymon Hołownia to polityk, który w 2020 roku zajął 3. miejsce w wyborach prezydenckich. Mówiło się o nim bardziej jako o jakimś wielkim odkryciu politycznym, bo wcześniej za bardzo w polityce się nie udzielał. Jest on znany z różnych programów telewizyjnych w Polsce. Warto też dodać, że w pierwszej turze frekwencja była najwyższa w historii III RP. Trzecia RP, czyli Trzecia Rzeczpospolita, tak nazywamy Polskę. Jest to taka oficjalna nazwa Polski po 1989 roku. Była rekordowa i wyniosła 67%. I może jest to rekordowy wynik, ale pamiętajmy, że w 2020 roku, kiedy była pandemia, frekwencja wyniosła prawie 65%, więc jest to tylko 2% różnicy. A za granicą, i z tego ja mogę być dumna, bo też głosowałam za granicą, frekwencja wyniosła aż 89%, więc była bardzo, bardzo wysoka. Możecie sobie wyobrazić, że tak ogromna liczba Polaków, którzy mieszkają za granicą i dla których trudniej jest często pójść na wybory, jednak mimo wszystko udała się na wybory i zagłosowała. Ja głosowałam we Francji i mimo że frekwencja jest podawana jako taka wysoka, szczerze mówiąc nie było żadnej kolejki tutaj, gdzie głosowałam i wszystko przebiegło bardzo sprawnie i bardzo szybko. Mam nadzieję, że w drugiej turze będzie podobnie. Jeśli chodzi o takie zaskoczenia za granicą, to z tego co widziałam, w większości krajów, mimo że w wielu krajach też najwięcej głosów miał Trzaskowski, to na drugim miejscu często był Mencen, a nie Karol Nawrocki. Mencen wygrał nawet w Islandii, więc są to takie małe zaskoczenia za granicą Polski. Jeśli chcecie dowiedzieć się trochę więcej o tym, jak wyglądają wybory za granicą, to opublikowałam kiedyś filmik na ten temat, bo teraz były to moje drugie wybory za granicą. Pierwszy raz głosowałam za granicą w 2023 roku
też we Francji w wyborach parlamentarnych wtedy i nagrałam na ten temat filmik, więc możecie też z niego się nauczyć różnych słówek dotyczących wyborów. Często młodzi ludzie chcą po prostu obalenia jednej albo drugiej partii, PiS-u albo PO. Widziałam sporo takich artykułów, oczywiście są to artykuły w internecie, więc czy są faktycznie rzetelnymi źródłami informacji, nie wiem, ale widziałam, że sporo osób młodych szczególnie zamierza na przykład oddać pusty głos w drugiej turze. Oddać pusty głos albo oddać nieważny głos, to znaczy oddać głos, pójść na wybory, ale na przykład nie zaznaczyć nazwiska żadnego kandydata, albo nie wiem, zaznaczyć dwóch kandydatów, to znaczy, że nasz głos jest automatycznie nieważny, albo możemy nawet dopisać nazwisko jakiegoś kandydata i wtedy nasz głos też jest nieważny. Żeby wasz głos był ważny, musicie zaznaczyć krzyżykiem w Polsce jedno nazwisko, jednego tylko kandydata i potem wrzucić waszą karteczkę, waszą kartę do głosowania do urny wyborczej, która jest, jak wam mówiłam w podcaście, przezroczysta, czyli widzimy zawsze, ile jest tych głosów w środku. Jestem też bardzo ciekawa, jak to jest w waszych krajach. Czy w ogóle wybieracie prezydenta, a jeśli tak, to czy wybieracie go może w tym roku, tak jak Polska? I czy głosowanie jest w waszym kraju obowiązkowe? Dajcie mi znać w komentarzach, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Tak jak mówiłam, jeśli macie ochotę na transkrypcję i ćwiczenia, to odsyłam was do Patreona. A jeśli chcecie uczyć się polskiego ze mną, to otworzyłam już zapisy na moje kursy A2 i B1. Na kurs A1 zapisy już były otwarte od jakiegoś czasu. W każdym razie, jeśli chcecie zobaczyć sobie, na czym te kursy polegają i jak wyglądają, to linki też będą na dole pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że dołączycie do naszego grona kursantów. Kurs B1 to jest przygotowanie konkretne do egzaminu B1 z polskiego, więc jeśli zamierzacie go zdawać, może nie teraz, bo będzie bardzo mało czasu, ale od jesieni, to na pewno mój kurs może wam w tym pomóc. A teraz możecie nawet skorzystać z dużej zniżki 50%, więc odsyłam was do kursu. Dziękuję bardzo moim patronom za wsparcie tego projektu. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o polubieniu i o pozostawieniu komentarza o tym, jak to wygląda w waszych krajach, bo bardzo chętnie się tego dowiem. Czekam z niecierpliwością na drugą turę. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak potoczą się dalej losy Polski, bo może to wiele zmieni. Dziękuję wam za obejrzenie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!